Moje drogie osoby, witam Was w czytaniu na wrzesień. Tak, już mamy wrzesień, moi drodzy. I tasuję Wam karty, tasuję nam karty, które z definicji swojej nie są kartami tarota, ale wróżyć można oczywiście nie tylko z tarota. Są takie karty emocji, moi drodzy. Także zobaczymy, jakie emocje będą nam przyświecały tak globalnie we wrześniu. Sprawdzimy zaraz, co mamy za kartę wyroczni mądrości kolibrów. Ale zanim Wam przeczytam, co tu jest napisane, moje drogie osoby, to powiem Wam jeszcze, co tutaj nas czeka z grubsza astrologicznie. Może być tak, że będziecie mieli poczucie, że nie możecie czegoś zacząć, ale trzeba zacząć, bo nie możecie cały czas czegoś poprawiać. Możecie mieć poczucie, że cały czas coś jest niedoskonałe. I to może być związane z tym, że większość miesiąca Słońca będzie przechodziło przez znak Panny i niejedną osobę to dotknie, a jak nie dotknie jej bezpośrednio, to może pośrednio dotknąć. Poza tym będziemy wracać do starych tematów, do tego, o czym już żeśmy mówili, o czym żeśmy już myśleli, o czym pisaliśmy. Merkury naprostował się, wyszedł z retrogradacji pod koniec sierpnia i teraz będzie szedł do przodu. Ale co jeszcze? Jeszcze nie tylko to, moi drodzy. Na początku września, w pierwszym tygodniu września, Mars wchodzi do znaku Raka. Czym jest rak? Rak to są emocje, uczucia, bezpieczeństwo. Także karty emocji jak najbardziej są na swoim miejscu, już leżą na swoim miejscu i z emocjami możemy działać. Możemy działać z emocjami we wrześniu, ale nie tylko we wrześniu, ale także później. I później o tym. Ale w skrócie Mars będzie przebywał w znaku Raka nieco dłużej niż zwykle. Będzie to związane z retrogradacją Marsa. Także przygotujcie się na więcej raczych klimatów, raczych walk niż zwykle. A co my mamy tu z emocjami? Moi drodzy, widzę tutaj zawstydzenie. Zawstydzenie i rozwinięciem tej karty są słowa niegodny, zhańbiony, upokorzony. To może być emocja, którą sobie przypominamy, która gdzieś do nas wraca. Coś, co obserwowaliśmy w przeszłości. Może byliśmy kiedyś tacy mali i właśnie tak zawstydzeni czuliśmy się. Niejedna osoba może mieć poczucie, że jest w pułapce. Wybaczcie, że tak mało może optymistycznie, ale mówię, co widzę i co leży przede mną. I co dosłownie czytam. Jakby ktoś twierdził, że czytam mało optymistycznie, to po prostu czytam. Moi drodzy, nie ma co się kłócić z faktami, to do mnie przychodzi. Nie ma co nadmiernie kolorować rzeczywistości. Możemy trochę w koloru w swoje życie wprowadzić, ale bez przesady. W pułapce, uwięziony, zapędzony w kozi róg, zablokowany. Niejedna osoba może tak się czuć i być w takiej pułapce. I to jest jakby centralna emocja września. Mamy również
kartę związaną z rozpaczeniem. To jest coś, co trudno nam nawet wymówić. I to też jest taki temat, który gdzieś wraca. Może pojawić się pesymizm, przygnębienie, poczucie pokonania, ale to będzie coś, co jakby było już gdzieś wcześniej. Także możliwe, że to będą częściowo te tematy, które gdzieś Wam chodziły po głowie w momencie, kiedy Merkury znajdował się w retrogradacji, nawet trochę wcześniej, nawet może dużo wcześniej. To są te tematy, do których wracamy. I może nam trudno ułożyć sobie to wszystko. Możecie tak jakby kręcić się, mieć takie poczucie, że kręcicie się z tymi tematami i nie możecie być tam, gdzie uważacie, żebyście najlepiej pasowali, najlepiej wyglądali, najlepiej się odnaleźli. Ale spokojnie, moi drodzy, jest karta kolibrów. Ja jeszcze nie wiem, co tutaj jest, ale zaraz się dowiem i dowiemy się. Leć z wiarą, moi drodzy. Wiara czyni cuda, wiara przenosi góry, niezależnie w co wierzycie. Tak, karty podpowiadają i tak jest. Zaufaj swoim mocnym skrzydłom i wiedz, że wszechświat magicznie działa na Twoją rzecz. Może być Wam trudno wymówić, powiedzieć o tym, w co wierzycie. Czyje wsparcie wierzycie? Czego wsparcie? To, co działa na Waszą, na naszą rzecz. Ale niezależnie od tego, lećmy z wiarą. Takie jest przesłanie na wrzesień, na cały wrzesień dla nas wszystkich, moi drodzy. Lećmy i pozwólmy sobie na odrobinę ruchu. Możemy wylatywać nawet z tej swojej klatki, z tej przestrzeni, w której jesteśmy, która jest nam przeznaczona w jakimś sensie, albo nawet taka, którą sami żeśmy sobie przeznaczyli jako przestrzeń dla nas, albo przestrzeń do pokazania. Możecie wyjść poza ramy, jakby wylecieć, możecie się w tym kołysać. Możecie się nawet trochę postroić, jakbyście tak stroili swoje piórka, ale przypomina mi Panna, że zachowajmy trochę w tym skromności i porządku mimo wszystko. Dobrze, moi drodzy, a teraz przechodzę do pierwszego ze znaków w ustalonej ogólnie kolejności, do barana.